domek z kontenerów. Pokażę Wam na przykładzie tych tutaj apartamentów, jak są wykonane z kontenerów takie domki. Te akurat są zbudowane z 4 kontenerów, 2 na dole, 2 u góry. Z zewnątrz wyłożone jest to styropianem, na to jest normalna gładź, tak jak na styropian się kładzie. Okna plastikowe i tutaj akurat mamy 2 mieszkania, jedno u góry, jedno na dole. Wejście do górnego jest z zewnątrz. Dobra, zobaczmy jak to wygląda od środka. No i zobaczmy jak to od środka. Tutaj mamy przygotowane do piankowania. Będzie to ocieplone pianą PUR twardą, czyli zamkniętokomórkową. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Wszystko będzie obite tutaj regipsami. Normalnie są poprzykręcane regipsy. Stelaże do regipsu są przykręcone do blachy tych kontenerów. Po prostu poprzykręcane. U góry jest taki system mocowania. Też będą tu wisiały regipsy. Są poprowadzone kable. Rury kanalizacyjne oczywiście na zlew, na kanalizację u góry, na kibelek tutaj na dole. Tutaj będzie WC. Wszystko jest podłączone, no i tam ze skrzynki wychodzi tutaj, zobaczcie, jest dziura zrobiona w kontenerze, wchodzi sobie kabel elektryczny. No i stąd wszystkie przewody elektryczne są już wyprowadzone w otulinach, jak widzicie. I to wszystko zaraz będzie zapryskane pianą PUR. Pokażę Wam zaraz, jak będzie wyglądać po zapryskaniu pianą PUR, ale jeszcze może kilka szczegółów. Dotąd jest jeden kontener. Zobaczcie, jest tutaj obcięty, czyli tutaj jestem w jednym kontenerze. Tu jest przerwa i drugi kontener. Widać, tak? Jeden kontener, drugi kontener. Połączone to zostało tutaj stelażem, który jest specjalnie poskręcany i płyta OSB. Tak, żeby po prostu było to większe, bo gdyby 2 kontenery ze sobą złączyć, to nie byłoby to za duże. Żeby tu wszystko się nie uginało, zobaczcie, że ten kontener jednak jest obcięty, nie ma ściany, która trzyma, więc są 2, nie po środku może, żeby nie przeszkadzały, ale są 2 filary, które trzymują sztywność tego. Oczywiście u góry też jest wylany, tak jak na dole posadzka, jest styropian i beton, tak żeby to się nic nie uginało, jest sztywne, więc tam będą u góry jedni mieszkać, no a tutaj drudzy. Mamy okno na taras, wyjście na kominek, kozę, jak to tam będzie chciał, to sobie zamontuje. U góry jeszcze dla wzmocnienia widać są przyspawane kątowniki duże, grube. One też usztywniają tutaj całą tą konstrukcję i zalana jest ta góra betonem. Tutaj już za kominem jest wlana piana PUR dla ocieplenia, a tutaj będzie wszystko zaraz zamknięto komórkową pianą. Okna, wszystko jest wsadzone, jak widzieliście z zewnątrz osadzone, nie widać z zewnątrz, że to jest w ogóle kontener. Więc no co, reszta to tak jak budowa zwykłego domku. Po co będzie ocieplane? Z zewnątrz jest styropian, ale blacha ma to do siebie, że może zbierać się punkt rosy i będzie się skraplać. Więc tutaj dodatkowo pójdzie twarda piana PUR, około 4-5 cm tej piany. Wystarczy, żeby nie było punktu rosy i wtedy nie będzie zbierać się wilgoć, nie będzie w środku osadzać się wilgoć. I to jest główna bolączka domów z kontenerów, właśnie skraplanie się wody. Natomiast tu będzie to na pewno rozwiązane i ta woda nie będzie się skraplać dzięki pianie. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda gotowe, zapianowane takie mieszkanie. Płyta OSB, która łączy te 2 kontenery. Tutaj na suficie jest grubości 22 mm. Dodatkowo jest wzmocniona, zobaczcie, profilami metalowymi, czyli te 2 kontenery są ze sobą zespawane najpierw za pomocą profili zamkniętych metalowych.
Na podłodze natomiast zastosowana jest zwykła betonowa wylewka, taka zobaczcie jak w normalnym domu się daje. Przy samej blasze są też tutaj te osłony. Generalnie ten dom już jest fajnie zaizolowany, już mógłbym go nazwać jakimś tam energooszczędnym, ponieważ chodzi, zobaczcie, mała farelka. Chodzi tylko malutka farelka, ja wiem, z godzinkę i jest tu naprawdę cieplutko. Na dworzu jest jakieś 2-3 stopnie, więc jest chłodno. Tutaj jest już cieplutko, więc jak tu przyjdzie jeszcze piana PUR, to tu naprawdę wystarczy delikatnie czymś ogrzać i będzie cieplutko. W tym momencie trwa docieplanie góry, czyli pianowanie. Wykonuje je firma Greenpur, izolacje natryskowe. I zaraz jak aplikant tam skończy tą pianę nakładać, to pokażę Wam, jak wygląda już zapianowany dom z kontenerów. Po pianowaniu dom z kontenerów wygląda w ten sposób. Wszystko jest tu już ocieplone i naprawdę czuć wielką różnicę. Bez ogrzewania jest tu teraz cieplutko. Teraz wystarczy przykręcić regipsy, wykończyć w środku i dom z kontenerów gotowy. Jak widzicie, z zewnątrz te domki wyglądają naprawdę fajnie. W ogóle nie widać, że to są domki zrobione z kontenerów. Zobaczcie, że dach jest po prostu pokryty papą, ale równie dobrze można by było tutaj położyć w tym miejscu coś innego. Jest to fajna opcja, która budżetowo wyniesie na pewno taniej niż zwykły domek, a jeżeli nie zależy nam na wielkiej powierzchni, chcemy zrobić sobie domek rekreacyjny, domek letni gdzieś nad jeziorem, to jest moim zdaniem idealne rozwiązanie i na pewno dużo bardziej tanie.